witam Was na swoim kanale. Ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak na szydełku wykonać taką czapkę. Więc jeżeli interesuje Was taki film i chcecie, żeby ich było coraz więcej na moim kanale, to pamiętajcie o subskrypcji, o łapce, o zostawieniu komentarza i zapraszam Was już do oglądania. I do wykonania mamy jeden taki panel, czyli całą czapkę zrobimy ciągiem. Zarówno ściągacz, jak i tą górną część czapki, wszystko zrobimy ciągiem. Na końcu tylko czapkę zszyjemy i będzie gotowa. I wymiary tego panelu znajdują się w opisie na dole i myślę, że tak będzie najwygodniej, żeby za każdym razem te informacje umieszczać właśnie w opisie, bo zamiast potem szukać w filmie, będziecie mieli wszystko w jednym miejscu. I do wykonania tej czapki użyłam takiej właśnie włóczki. Myślę, że ona jest niedostępna w Polsce, więc wszelkie parametry tej włóczki również znajdą się w opisie, żebyście mogli znaleźć włóczkę podobnej grubości, choć oczywiście możecie sobie użyć jakiejkolwiek włóczki tylko chcecie, pamiętając o tym, że będziecie musieli dopasować ilość oczek i rzędów. Potrzebujemy również szydełko, no ale szydełko po prostu dopasujcie do włóczki, której będziecie używać. Potrzebujemy nożyczki, igłę i markerów i możemy zabierać się do pracy. Zaczynamy od wykonania łańcuszka. Ja tutaj mam 56 oczek, natomiast nie ma znaczenia, czy zaczniecie od liczby parzystej, czy nieparzystej. Natomiast w tym momencie mój łańcuszek ma 45 cm długości, a finalnie czapka będzie miała 35 więc ona się dość mocno skurczy i musicie mieć to na uwadze, robiąc właśnie swój łańcuszek. Jeżeli wiecie, że przerabiacie bardzo, bardzo ciasno, to dodajcie nawet i 12-14 cm. I teraz tak, cała czapka będzie wykonywana na tylnej pętelce. Pierwsze 5 rzędów to będą oczka ścisłe. I teraz tak, to oczko zostawiam i zaciskam je delikatnie na szydełku i będę się wbijać w to oczko. Natomiast ja będę oczywiście ten łańcuszek odwracać i wbijać się w tą pętelkę tutaj po środku. I 2-3 pierwsze rzędy przerobię bardzo, bardzo ciasno, a później będę sobie już to szydełko luzować. Oczko łańcuszka, odwracam robótkę, rząd drugi. I tak jak mówiłam wcześniej, cała czapka będzie wykonywana na tylnej pętelce, natomiast za każdym razem, w każdym rzędzie, pierwsze i ostatnie oczko będę przerabiać całe. Więc wbijam się od razu w to pierwsze całe oczko, a każde kolejne będę wbijać się już tylko w tylną pętelkę, czyli w tą tutaj. I zróbcie tak, łącznie 5 rzędów, pamiętając o tym, że również ta ostatnie oczko przerabiamy całe. I za każdym razem, w każdym rzędzie, pierwsze, ostatnie oczko przerabiamy całe, całą resztę przerabiamy w tylną pętelkę. Oczko łańcuszka, rząd szósty. I w rzędzie szóstym pierwsze 28 oczek przerabiamy oczkami ścisłymi. I ja sobie tutaj już zaznaczyłam właśnie to 28 oczko markerem i do tego miejsca będę przerabiać. I znów pierwsze oczko przerabiam całe. Cała reszta już tylko w tylną pętelkę.
I teraz od oczka 29 do końca rzędu będę robić już tylko półsłupki nawijane. Więc nawijam włóczkę na szydełko, wbijam się w tą tylną pętelkę, zabieram włóczkę, mam 3 pętelki na szydełku, zabieram włóczkę, przeciągam. I tutaj również to ostatnie oczko przerabiam całe, czyli nawijam włóczkę na szydełko, wbijam się w całe oczko, zabieram włóczkę, zabieram i przeciągam. Oczko łańcuszka, rząd 7 i teraz przez 5 kolejnych rzędów pracuję tylko oczkami ścisłymi. Jestem teraz w rzędzie 12 i tutaj ponownie 28 pierwszych oczek to są oczka ścisłe. Od 29 oczka do końca rzędu półsłupki nawijane. Oczko łańcuszka, rząd 13 i teraz znów 5 kolejnych rzędów to tylko oczka ścisłe. Później kolejny rząd to będzie ten rząd, w którym do 28 oczka przerabiamy oczka ścisłe, a później półsłupki nawijane. I w ten sposób ja zrobiłam 78 rzędów. Wy zróbcie tyle rzędów, ile potrzebujecie i w ten sposób otrzymamy taki właśnie panel. W opisie macie dokładne wymiary, więc możecie się tym właśnie sugerować. Jedna tylko mała podpowiedź. Najlepiej, gdybyście skończyli na tym rzędzie, w którym zrobicie te półsłupki nawijane. I na tym rzędzie najlepiej byłoby skończyć, czyli na tym parzystym. I zaraz pokażę Wam, jak tą czapkę będziemy zszywać. I teraz tak, myślę, że to jest jasne, że to jest właśnie nasza prawa strona. Tutaj mamy stronę lewą i wciąż mam tutaj markerami zaznaczone te 28 oczko. Dlatego, że będziemy do tego miejsca zszywać tą czapkę w inny sposób i od tego miejsca zszyjemy ją również troszeczkę inaczej, co Wam zresztą zaraz pokażę. I najpierw zaczniemy od tego, że będziemy zszywać na lewej stronie. I przypominam, że ja skończyłam na tym rzędzie, w którym to robiłam właśnie półsłupki nawijane. Robię teraz oczko łańcuszka, prawa strona jest w środku, tak? Zszywamy na lewej stronie. I teraz tak, po tej stronie tutaj będę się wbijać po prostu w całe oczko. Natomiast po tej drugiej stronie będę się wbijać od razu w tą pętelkę tutaj. I wbijam się od razu w tą pierwszą i przeciągam przez wszystkie pętelki. Wbijam się w kolejne, całe oczko po jednej stronie i w tą pętelkę tutaj po drugiej stronie. Całe oczko i tylko jedna pętelka.
I w ten sposób będę zszywać tylko i wyłącznie do tego miejsca, czyli to oczko zaznaczone markerem na razie zostawiamy i ja Wam zaraz pokażę, co będziemy robić dalej. I teraz uwaga, dla osób niewprawionych i dla osób, które nie chcą tutaj za bardzo się bawić przy tym, po prostu zszyjcie czapkę do końca na tej lewej stronie. Natomiast co ja teraz zrobię, to wyciągnę szydełko i wyciągnę sobie tą pętelkę po to, żeby mi się tutaj nie zaczęło to wszystko pruć. Założę sobie to nawet na dłoń, żeby mieć pewność, że nic mi się tutaj nie popruje. I uwaga, odwracam teraz torbutkę na prawą stronę. I od tego momentu będę zszywać na prawej stronie. I dlaczego tak? Dlatego, że jest to czapka do wywijania, czyli w momencie jak my wywiniemy sobie tą czapkę, to ten ściek mógłby być po prostu widoczny. Więc w tym momencie zszyjemy to w taki sposób. I teraz wkładamy sobie tutaj szydełko. I tak, to oczko zaznaczone markerem chwytam całe. Natomiast po drugiej stronie będę się wbijać tylko w tą tylną pętelkę. Nie wyciągam sobie jeszcze tego markera, bo zaraz się tutaj pogubię. To jest całe oczko. Natomiast ja się wbiję tylko w tą tylną pętelkę. Jak już wiem, że mam ją na szydełku, to wyciągam ten marker i przeciągam. Kolejne. Całe oczko i tylko tylna pętelka. Całe oczko i tylna pętelka. Całe oczko i tylna pętelka. I w ten sposób zszywamy już do samego końca. I teraz jak wywinęłam tą czapkę, to możecie zobaczyć, jak ten szef będzie wyglądał. Jeżeli chcecie zszyć całą czapkę na lewej stronie, to ten szef będzie widoczny i będzie wyglądał właśnie w taki sposób. Czyli nie jest to tak naprawdę żaden błąd, to również będzie wyglądało w miarę fajnie, więc sami zdecydujcie, w jaki sposób zszyć tą czapkę. I szybciutko pokażę Wam, w jaki sposób schowam te dwie nitki, które mi tutaj zostały. Będę po prostu wykorzystywać właśnie ten szef, który tutaj mam i będę się wbijać po prostu w każdą z tych pętelek. Możecie zrobić to jeszcze dalej i teraz po prostu będę sobie zawracać, ale będę już wykorzystywać pętelki tutaj po drugiej stronie. I z drugą zrobię dokładnie to samo. I do zszycia został nam już tylko czubek naszej czapki, więc bierzemy włóczkę, nawlekamy na igłę i będę się wbijać. Mam czapkę na prawej stronie i wbijam się tutaj od dołu, jak najbliżej szwu. Gdziekolwiek tutaj w miarę blisko tego szwu. Przeciągam. I teraz wbijam się od góry, tak jakby w ten warkocz tutaj pierwszy. Wbijam się od góry. I teraz wbijam się w ten kolejny warkocz, ale od dołu. I tutaj mam ten ostatni warkocz i wbijam się od góry. I teraz to miejsce tutaj, czyli to miejsce, w którym robiliśmy półsłupki nawijane, zostawiam. Nigdzie się tutaj nie wbijam, tylko wbijam się znów tutaj od dołu w ten pierwszy
warkocz, więc następny wbijam się od góry. I znów w kolejny wbijam się od dołu, omijam tą przestrzeń tutaj i wbijam się w kolejny tutaj od góry. I w ten sposób zróbcie całe okrążenie. Jak już zrobicie takie okrążenie, to wywincie czapkę na lewą stronę i zaciśnijcie ten czubek. Zwiążcie to później na 2 supełki, ale uważajcie, żeby oczywiście włóczka Wam się nie urwała. I teraz nawlekłam już obie te nitki na igłę i będę robić jeszcze jedno takie okrążenie, po to, żeby zlikwidować sobie tą dziurkę tutaj. I wbijam się tutaj w ten sposób i robię sobie takie jedno jeszcze okrążenie. Tak prezentuje się gotowa czapka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i wykonacie ją razem ze mną. Na dzisiaj to jest już wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.